Witajcie w dzisiejszym odcinku. 100 tysięcy więźniów na froncie. Rząd planuje ograbić banki z zysków za rok 2023. Odbudowa sowieckich praktyk. Wróci Smiersz. Dochody budżetowe z ropy i gazu. Fińskie firmy dostarczały drony Rosjanom. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony pomocnik Mikołaja Mateusz Lech oraz drugi pomocnik Mikołaja, Paweł Jerzowski. Witamy w mikołajkowym porannym wydaniu CEPA. Chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji Mikołaja i przechodzimy od razu do paska walutowego. Mam nadzieję, że wszyscy byli grzeczni, otrzymali prezenty. A jeżeli chodzi o pasek, to mamy nieciekawe informacje dla Rosji. Albo ciekawe, no zależy jak to się też patrzy. Jeżeli chodzi o gaz, spadki. No i to jest już któryś dzień z rzędu, te spadki trwają. No, możemy się powoli zacząć zastanawiać, czy zejdziemy nawet poniżej 30, tak? Jest dosyć duża dynamika tych spadków. Jeżeli nic się nie wydarzy, no to takie ryzyko istnieje. Jeżeli chodzi o Uralsa, mała korekta, zbliżamy się do poniżej 60, zobaczymy, czy się uda te 60 zrobić. Mamy Brent, który wczoraj spadał, dzisiaj minimalna zwyżka, natomiast jeżeli chodzi o dewizy, dosyć duże zmiany. Największy chyba skok na polskiej złotówce, natomiast jeżeli chodzi o juany, euro, to nieciekawe informacje, jeżeli ktoś posiada ruble, a jeszcze sobie nie wymienił. Rano przekraczaliśmy już 93 na dolarze, a jeżeli chodzi o euro, przekraczaliśmy 100. No widzimy, że po tej korekcie związanej z komisarzami walutowymi, no dolar i euro wracają, i juan przede wszystkim, bo na juanie są najwyższe zwyżki, wracają do wzrostów. Jest afera, Paweł. Nie mógł nas pan Krzysiek znaleźć na YouTubie, ale się udało, panie Krzysztofie, więc wszystko jest w porządku. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy cały czas. Kremlinka Show. Przechodzimy do shortów. Samolot pasażerski lecący z Kazania do Moskwy pomyślnie wylądował awaryjnie na lotnisku Szeremietyjewo w Moskwie. Zawiodło sterowanie systemem stabilizacji samolotu. Na pokładzie było 182 pasażerów, 6 członków załogi. To 6. samolot rosyjskich linii lotniczych w ciągu tygodnia, w którym doszło do awarii w trakcie lotu. Mamy informację z Politico, gdzie anonimowy doradca prezydenta Ukrainy, znaczy ja lubię takie informacje, trzeba ją powiedzieć, natomiast zawsze lubię, że się powołują na jakichś anonimowych doradców i nie wiadomo, czy to Politico, czy to doradca ukraiński, czy doradca rosyjski. W każdym razie w grudniu Ukrainie kończą się fundusze na kontynuowanie wojny. A jeśli Stany Zjednoczone nie udzielą dodatkowej pomocy, Kijów może zacząć tracić terytorium, tak powiedział Politico, anonimowy doradca. No i zobaczymy. Sekretarz generalny NATO ostrzegł przed możliwym pogorszeniem sytuacji na Ukrainie z powodu braku wsparcia ze strony Zachodu. No te ostrzeżenia pojawiają się coraz częściej. Zobaczymy, co przyniesie czas. Tak, trwa cały czas walka pomiędzy republikanami a demokratami, jeżeli chodzi o kongres. Miało być wystąpienie Zełenskiego. Zełenski w ostatniej chwili odwołał swoje wystąpienie przed amerykańskimi, tym razem senatorami. No tak, a władze przygotowują się do wyjazdu z Rosji, takich firm jak Auchan, Metro, Globus. Powiemy więcej o tym jutro, bo temat jest, myślę, że bardzo ciekawy. Tak, i to może być ważna informacja, żebyście też dobrze zrozumieli. Nie oznacza, że te firmy na pewno wyjdą. Natomiast ja często mówiłem, że firmy spożywcze i duże sieci handlowe wychodzą jako ostatnie. Mamy informacje o pierwszych przypadkach zakażenia mykoplazmą, która wywołuje zapalenie płuc. Przed epidemią ostrzegały wcześniej chińskie władze. Mamy w Rosji, nie? Tak, w Rosji, tak odnotowano pierwszy.
Policja natomiast przeprowadziła nalot, rosyjska policja, i zatrzymała wśród odwiedzających moskiewskie kluby gejowskie ludzi po tym, jak Sąd Najwyższy zakazał ruchu LGBTQ+. Roskomnadzor w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi rozpoczął spis rosyjskich dostawców usług hostingowych. Czyli listę robią po rosyjsku. To lubię. Tu mamy znowu informację, którą trzeba podać, natomiast nie wiemy, jak tam jest naprawdę. Produkcja broni pancernej w Rosji potroiła się w roku 2023, a produkcja bezzałogowych statków powietrznych podwoiła się. Powiedział o tym premier Rosji Michaił Miszustin podczas spotkania posiedzenia Rady Koordynacyjnej do spraw potrzeb sił zbrojnych. Do lata produkcja innych wyrobów metalowych, w tych, w których Rosstat ukrywa produkty kompleksu wojskowo-przemysłowego, była rekordowa. W lipcu wzrosła o 30% rok do roku, choć od jesieni obserwujemy spadki, w ostatnim miesiącu na przykład o 16%. Tak, i o tym dużo mówiliśmy, bo tutaj też jest takie, myślę, że nieporozumienie. Pamiętajmy, że władza chwali się, że mamy wzrost produkcji, natomiast dane Rossstatu, zwróćcie uwagę, są już bardziej ostrożne. No i widzimy to, o czym mówiliśmy, że ten pik produkcyjny osiągnięto w lato prawdopodobnie i od jesieni firmy przeżywają problemy, jeżeli chodzi o personel, jeżeli chodzi o komponenty. Tak. I to koniec shortów. Przejdziemy teraz do wiadomości głównych. Natomiast zanim to zrobimy, chciałbym poprosić Was o łapki, komentarz. Jeżeli oglądacie po raz pierwszy, to kliknięcie przycisku subskrypcja. To nic nie kosztuje, a dzięki temu my będziemy mieli fajny prezent mikołajkowy w postaci nowych osób, które nas śledzą, i serdecznie dziękujemy tym, którzy nas śledzą od dłuższego czasu. I mówimy teraz dłuższe wiadomości. 100 000 więźniów na froncie. Od początku wojny wysłano do walki na Ukrainie ponad 100 000 więźniów. Twórca projektu Gulag.net opublikował takie dane na swojej stronie. Otrzymał je od źródła w Federalnej Służbie Więziennej Federacji Rosyjskiej. Działacz na rzecz praw człowieka przekazał także Newsweekowi listy imienne rekrutowanych osób według stanu na połowę października zeszłego roku. Dane Osieczkina, czyli tej osoby, która to opublikowała, potwierdziła dyrektor wykonawcza ruchu Siedzącej Rusi, Olga Romanowa, która powołując się na swoje dane i to, co zebrała, ogłosiła, że wysłano na front około 120 000 więźniów. Więc tu mamy między 100 a 120 z dwóch różnych źródeł. Z tego 50 000 zwerbował Prigorzyn, resztę rekrutowało Ministerstwo Obrony. Liczba ofiar śmiertelnych nie jest znana dokładnie na ten moment. Część zwerbowanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony trafiało do PMC Reduta, pseudo-prywatnej struktury Departamentu Wojskowego utworzonego niegdyś w celu rywalizacji z grupą Wagnera. Według Oseczkina tygodniowo na froncie ginie ponad 1000 więźniów rosyjskich. Na początku listopada co najmniej 17 osób, które dopuściły się głośnych morderstw w przeszłości i pojechały walczyć w Ukrainie, otrzymało osobiste ułaskawienie od prezydenta Rosji. Część z nich po powrocie z frontu już dopuściła się ponownie przestępstwa, o czym mówiłem wcześniej. Wśród ułaskawionych przez Putina było m.in. 2 kanibali. Kreml nie widział problemu w praktyce ułaskawiania morderców, maniaków, gwałcicieli i kanibali. I tu mamy cytat z Pieskowa. Mówimy o pewnych warunkach, które wiążą się z byciem na pierwszej linii frontu, udziałem w grupach szturmowych, po czym następuje ułaskawienie, więc taki mamy klimat. Pawle, chciałbyś coś dodać? Tak, tutaj piszecie, że są jakieś problemy. My nie widzimy tych problemów na YouTubie, a więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy na łączach, tak, to prawdopodobnie gdzieś są miejscowe. No chyba że słuchacie z Rosji, to tak może być. Tak, że tutaj powoli jesteśmy wycinani.
Przeszedłem do następnej informacji. Ona jest dosyć ciekawa, bo mamy informację, słuchajcie, na temat nowego pomysłu rządu, który planuje ograbić banki z zysków za 2023. Mówiliśmy często o tym, że banki, jeżeli chodzi o 2023, chwalą się dosyć dużymi zyskami związanymi z dużą akcją kredytową i rozdawaniem tych kredytów Ninja. Dosyć duże premie, duże zyski. Szczególnie, że w 2022 spora część odnotowała straty i bardzo niskie zyski. No i okazuje się, że może się okazać, że tych zysków banki nie zatrzymają, ponieważ Ministerstwo Rozwoju proponuje zrekompensowanie firmom różnicę między rzeczywistą wartością stopy procentowej, obecnie 15%, a pewnym podstawowym poziomem ustalonym przez państwo. Biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetową, należy wykorzystać zysk sektora bankowego według rządu jako główne źródło finansowania świadczeń, które łącznie mają dla firm wynieść 3 biliony do końca 2023 roku. Prawdopodobnie będą jak gdyby później wypłacane, natomiast te zyski na 2023 banków to jest tak 2,9-3 biliony, tak szacuje bank centralny. No i tutaj kogo miałoby to objąć, te jak gdyby te rekompensaty? Korporacje państwowe i inne firmy powiązane głównie z przemysłem zbrojeniowym otrzymają rekompensatę na pokrycie różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością stopy głównej, a jej maksymalnym poziomem ustalonym w odpowiednich umowach zabezpieczających powiedzmy 7%, 9%. Tak, taki mniej więcej przedział się podaje. Państwowe firmy, w szczególności Koleje Rosyjskie, Avtovaz, Aeroflot, Roskosmos już zwróciły się o dopłatę do oprocentowania kredytów zmiennych. Stwierdziły, że tylko takie zachęty pozwolą im nie podnosić taryf i cen. Banki przestawiają wszystko na zmienne stopy procentowe, przenosząc zabezpieczenia na klienta. Banki mają zysk w wysokości 3 bilionów, a na koniec roku gospodarka przeżywa ciężkie chwile, wyjaśniają osoby z Ministerstwa Gospodarki. Zysk rosyjskich banków, tak jak mówiliśmy, 2,9-3 biliony, prognozuje bank centralny. No i mamy takie podsumowanie tego, pan Oleg Buklemiszew, czyli dyrektor Centrów Studiów nad Polityką Gospodarczą na Wydziale Ekonomii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, bo często mówicie, że powołujemy się, znaczy hejterzy mówią, że na jakieś dziwne osoby, no myślę, że dosyć znana osoba. Co powiedział? Takie inicjatywy podkreślają fakt, że władze finansowe i gospodarcze nie mają jednolitej polityki. Najpierw gospodarka wytwarza inflację, bank centralny zaczyna z nią walczyć, a potem wszystkie ministerstwa razem zaczynają walczyć z bankiem centralnym. No to o tym mówiliśmy wielokrotnie. Ja tu dostałem, że okrył mnie jakiś smutek, że chyba Mikołaj nie przyszedł. Nie, ja słuchałem Pawła i wiecie co, skojarzyła mi się wczorajsza nasza rozmowa, Pawle, o tych producentach krzeseł, że będą uprzywilejowani producenci krzeseł, którzy coś dostaną i będą mogli produkować taniej, a ci inni praktycznie będą musieli za to zapłacić. I tu mamy następny dzień i to jest taki przykład. No bo ci mniejsi najprawdopodobniej nie dostaną tej ulgi, nie dostaną tej. Ale jest taka nauczka. Po co banki się chwaliły? Tak, trzeba iść ze stratą. Tak, i by sobie, wiesz, kapitał zapasowy tak podniosły, straty by wykazały, a być może na koniec roku co niektóre jeszcze zmądrzeją i się okaże, że wcale tych zysków nie będzie. Tylko strata i wtedy przytulą. Tak, no, tak, chociaż może już być za późno, bo wiesz, uchwała może być różna, tak? Tak, na przykład ale będzie dodatkowe, będą musiały udzielać na preferencyjnych, bo mówi się o tych preferencyjnych dla firm, czyli mamy taką sytuację, preferencyjne dla części ludności, co ma być ograniczone, o tym pewnie będziemy mówić jutro, i preferencyjne dla firm, ale tylko wybranych. Czyli jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego komentarza dnia, to spróbujcie po tych wiadomościach obejrzeć, bo akurat mamy bardzo szybko realizujące się scenariusze. A propos scenariuszy, które mogą się zrealizować,
Są plany odbudowania Smiersza. Tutaj Andrzej Gurulew, czyli Ja to chyba jeden powiedz, co z... to jest, bo nie każdy też wie. No dobrze, to już przeczytam Wam. Dyrekcja kontrwywiadu Smiersz, której nazwa oznacza śmierć szpiegom, została utworzona decyzją radzieckiego przywódcy Józefa Stalina w 1943 roku i działała do 1946. Pracownicy jednostki zajmowali się infiltracją żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali wzięci do niewoli lub otoczeni przez wojska niemieckie, a także obywateli radzieckich, którzy przeżyli okupację niemiecką. Smierszewcy identyfikowali wśród nich dezerterów podejrzanych o szpiegostwo, wspólników niemieckiego okupanta, a także osoby, które uznano za zdrajców ojczyzny. Czyli szukamy z wrogów. Oczywiście Andrzej Gurulew, to o ile dobrze pamiętam, to ten, co chciał zutylizować 20 milionów Rosjan ostatnio. On się bardzo ciekawie wypowiada i słynie z ostrej retoryki. Ostatnio to jest jego nowy pomysł i to jest poseł rosyjski, więc to też nie jest, że wyssaliśmy sobie z palca jakąś postać. Możecie sobie go zgooglować. Cytat. We wszystkich regionach Rosji do walki ze szpiegami należy odrodzić kontrwywiad Smiersz, który działał za czasów Stalina, stwierdził Andrzej Gurulew, członek Komisji Obrony Dumy Państwowej, więc on jest jeszcze członkiem. Poseł stwierdził, takie jednostki już działają w okupowanych obwodach Ukrainy. Rozmawialiśmy o Smierszu dziś, stworzyliśmy wydział, który działa mniej więcej w ten sam sposób na nowych terytoriach, ale dziś próbują nam przeszkadzać na zapleczu kraju. Rozmawiałem z Dalekim Wschodem, gdzie stacjonują nasze nuklearne łodzie podwodne i statki. Oni też mogą być w niebezpieczeństwie. Jego zdaniem niedawne eksplozje pociągów na trasie do Chin pokazały, że w Rosji rośnie niebezpieczeństwo sabotażu. Wszystkie tunele na BAM, czyli na tej linii, są poważnie zabezpieczone. Wydawało się, że nie da się tam przejść. Okazało się, że jest to możliwe. Zabezpieczone. Wszystkie na całej trasie. Optymista. Cytuję dalej. Konieczna jest walka z dywersantami i szpiegami na terenie całego kraju, ponieważ wojna dotknęła terytorium całej Federacji Rosyjskiej. Według niego przy pomocy zachodnich służb wywiadowczych w Rosji rodzą się ludzie, którzy nam wszystko psują. Co jest oczywiście tradycyjnym sposobem myślenia. My mamy świetny plan, słabsze przygotowanie i beznadziejną realizację, ale jak coś się spapra, to winny Zachód. Okej, to będą szukać tych dywersantów. No to jakie kary, panie Gurulew? No i tu znowu cytat. Nie powinni być skazywani na 12 lat kolonii karnej, ale powinni zostać zmuszeni do spędzenia życia w odległej tajdze dla dobra ojczyzny. No tak, takie odpowiedzi można było się spodziewać. Dodał nasz łaskawca jeszcze, że nie uważa takiego podejścia za nieludzkie. Mówią mi, że to nieludzkie. Ja tu prowadzę wewnętrzny dialog z panem posłem. Sam ze sobą rozmawiać. Tak, tu na dwie role lecę teraz, ale się wkręciłem, więc dajcie mi. Czy niszczenie naszego narodu jest humanitarne? Ten czas już nadszedł. Tak, zdecydowanie ten czas już nadszedł. Czas, aby spotkać się z lekarzem, panie Gurulew, bo jak znam dobrze historię, to podkręcacie kary, a potem samemu, towarzyszu Gurulew, pojedziecie na takie wczasy, bo tak historia w Rosji często się kończy, więc jest jak jest. Myślę, że barwna postać bardzo ciekawa. No, dużo pomysłów ma, bardzo ciekawych. Słuchajcie, to powinno być na tytule, ale Mateusz się nie zgodził, czyli dochody budżetowe z podatku od ropy i gazu. Mamy dane opublikowane wczoraj przez Ministerstwo Finansów za listopad, gdzie dochody budżetowe z ropy i gazu wyniosły 962 miliardy rubli. Tak szacuje Ministerstwo Finansów. A więc to są szacunki, nie do końca też dane. Przychody listopadowe są niższe o 7,8 w porównaniu z październikiem. Październik był rekordowy. Na koniec wszystkich 11 miesięcy zebrano po raz pierwszy 8 bilionów rubli
ponad 8 dokładnie, 172 biliona rubli, dochodów z ropy i gazu, czyli to jest mniej więcej 24%, 23-24% mniej niż w tym samym okresie 2022 roku. No i tutaj pojawiły się koszty subsydiów dla rafinerii ropy naftowej, czyli słynny już tłumik paliwowy. W listopadzie on spadł, znaczy we wrześniu go nie było, a więc to nie ma z czego za bardzo spadać. Tak. Wyniósł 125 miliardów, mówię we wrześniu, w październiku, bo nie został wypłacony, 125 miliardów rubli. Tutaj oczywiście rosyjskie źródła i ministerstwo mówi, że w październiku było 147, ale nie wypłacono. W każdym razie koniec końców wynika, że ten tłumik paliwowy, który został wypłacony za październik i za listopad, 193 miliardy rubli od zera, tak, bo w zeszłym miesiącu nie wypłacono. I tutaj ten powrót amortyzatora tego tłumika paliwowego uważa się główną przyczyną spadku w stosunku do października, ale sytuacja w listopadzie i grudniu pogorszy się ze względu na spadek cen. W listopadzie średnia cena rosyjskiego Uralsa wyniesie około 6,3 tysiąca rubli, czyli $67 za baryłkę, wobec 7,4 tysiąca rubli, czyli 80 mniej więcej dolarów za baryłkę w październiku. W grudniu będzie gorzej, bo mamy jak gdyby tak mniej więcej opóźnienie o miesiąc, jeżeli chodzi, no bo to jest podatek, a więc tutaj zawsze będzie opóźnienie w stosunku do bieżących cen. Natomiast dzisiaj Władimir Putin udał się, i o tym wszyscy milczą, a to gdzieś się Bo to jest przedostało, tajne. udał się, tak, bo to jest tajne i tajemne, ale jakoś wyciekło do rosyjskiej prasy, ale potem już przestało być publikowane. Miał się udać, czy się udał, to nie wiemy do końca, miał się udać do Emiratów Arabskich na tajne spotkanie na radzie z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej i Emiratów. Zobaczymy, czy będzie osobiście, czy też sobowtór, czy też może online się pojawi, bo tutaj mogą jeszcze jakieś zmiany nastąpić. Zobaczymy, o czym Rosjanie będą informować. Natomiast od stycznia 2024 roku Bank Rosji zgodnie ze swoim komunikatem z 27 listopada wznowi transakcje na krajowym rynku walutowym. No i tutaj jest dużo na ten temat, o co mniej więcej chodzi. Według nowych tych wytycznych, jeżeli w przyszłym roku baryłka ropy naftowej będzie powyżej $60, to będzie kupował juany, a jeżeli będzie poniżej, będzie sprzedawał. I to jest też odpowiedź na pytanie, które też się pojawiło w waszych komentarzach, bo to się pytaliście. Teoretycznie powinien już to teraz zrobić, bo zgodnie z ustawą powyżej 8 bilionów rubli, czyli przekroczyliśmy, powinien w tym momencie kupować, no ale żeby nie napędzać wzrostu walut, zdecydował się, że dopiero ta interwencja będzie od przyszłego roku i zmienił zasady, czyli już teraz nie ten próg, tylko cena. Cena będzie istotna, chociaż może jeszcze do stycznia się zmienić, a więc może okazać się, że nie od stycznia, tylko, no bo jeżeli zacznie kupować, no to negatywnie to wpłynie na kurs rubla i o tym też się mówi. Tak, a ja tylko dodam, że te 193 miliardy to jest miesięcznie, czyli to wychodzi Tak, 2 biliony rocznie. No wiesz co, oni tak zmniejszyli, no bo w zeszłym roku dosyć duże opłaty były dla rafinerii. To też jest takie nieporozumienie, bo tutaj nie wiem, ktoś próbował chyba z naszych GO udowodnić, że wpływy z surowców przeznaczane są na zakup uzbrojenia. Nie panowie, wpływy z podatków. A więc jeżeli mamy podatek i mamy dopłaty, no to jest wpływ z tego podatku minus dopłaty. No tak to mniej więcej działa, a więc bądźmy że wpływy z surowców rzetelni. nie oznaczają wpływów do budżetu.
To jest Nie jeszcze oznaczają wpływów do podatek, budżetu. to Tak. idzie do Mamy jeszcze podatek, budżetu, mamy w jeszcze drugą dopłaty. stronę idzie dopłata i dopiero to, co zostaje, to jest do wykorzystania, ale też nie może iść całe na armię, bo trzeba jeszcze prowadzić szkoły, Tak, no jeszcze szpitale. bierzcie pod uwagę też, że tak naprawdę wpływy w ogóle z eksportu, a wpływy z eksportu, jeżeli popatrzymy na dane, to w 2023 wróciły do średniej 10-letniej, a jedynie w zeszłym roku były wyższe. Łączenie tego jest manipulacją. Dziękuję. Przechodźmy dalej. Fińskie firmy dostarczyły drony Rosjanom. Tu się pewnie nie spodziewaliście. Fińskie władze celne rozpoczęły śledztwo, podejrzewając, że 2 fińskie firmy dostarczyły do Rosji około 3000 dronów oraz elektronikę i inny sprzęt, który mógłby być wykorzystany do celów wojskowych. Według deklaracji celnych towar został wysłany do innego kraju, jednak istnieją podejrzenia, że trafił do Rosji. Koszt maszyn i sprzętu na szczęście nie był za duży, gdyż kosztował około 3 miliony euro. Na podstawie wyników wstępnego śledztwa istnieją podstawy, aby sądzić, że działania były prowadzone z Rosji. W trakcie operacji powstała rozbudowana sieć międzynarodowych firm, dzięki czemu możliwe było finansowanie operacji. Według wstępnych danych za obiema firmami stoi jedna osoba, natomiast nie podano narodowości tej osoby, więc nie wiemy, czy to był Fin, Rosjanin, czy może jakaś inna narodowość. 6 dodatkowych osób jest podejrzanych. Celnicy planują przekazać sprawę do prokuratury w grudniu. Wcześniej pojawiły się informacje dotyczące dostaw ciężarówek i części zamiennych z Finlandii do Rosji o wartości milionów euro. Jedna z fińskich firm omijająca sankcje wysłała do Rosji sprzęt Volvo czy Scanii, który otrzymała bezpośrednio z fabryk w Chinach, Hongkongu i Tajwanie. Kolejne dochodzenie wykazało, że luksusowe samochody z Europy docierają również do Rosji przez Finlandię. Tak więc zamknięcie tej granicy fińskiej, jak widać, niezwykle utrudni życie Rosjanom, gdyż widać było, że poprzez powyższe informacje, że mieliśmy do czynienia z całkiem dobrze zorganizowaną akcją omijania jakichś sankcji i przesyłania tego przez Finlandię i firmy fasadowe. Tyle. Tak, chciałem jeszcze dodać, że Rosjanie uaktualnili nowe swoje plany do 2030 roku na budowę dronów dla wojska oraz na rynek cywilny. Na rynek cywilny mieli wyprodukować ponad 480 tysięcy. Zmniejszyli to do 20 niecałych tysięcy, więc dosyć duży spadek. Ale realny, urealnili to może bardzo. Urealnili, tak. A w przypadku kompleksu wojskowego też jest duży spadek, natomiast no tutaj mamy cały czas żądania od reżimu, żeby to zwiększać. A więc nie będę też podawał liczb, bo one się pewnie będą zmieniać. Ja sądzę, że jeżeli pracownicy jakiejś fabryki się nie wyrobią, to zostaną okrzyknięci wrogami ojczyzny i śmierć przyjdzie i wyślą ich do gułagu. Bo to już chyba w tą stronę idzie, więc optymistycznie żegnamy się z Wami. Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia, zobaczenia. Dzisiaj słuchajcie o 17:00 komentarz na temat stóp procentowych. Pisaliście też w komentarzach na czacie. Będziemy mówić, jak to się może przedstawiać. Mamy raport finansowy Banku Centralnego, no i mamy też wyliczenia ekonomistów odnośnie inflacji i prognoz. I dziękujemy. Drodzy patroni, dzisiaj możecie się spodziewać na Waszych mailach drobnego upominku od nas. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się, cześć. Hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.